Korea Północna to niewielki kraj położony we wschodniej Azji. Położona jest na Półwyspie Koreańskim, a oficjalna nazwa kraju to Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Koreańczycy są przekonani, że Korea to jeden kraj. Jeśli weźmiecie mapę polityczną świata sporządzoną w jakimkolwiek innym kraju, zobaczycie na niej zarówno Koreę Północną, jak i Południową. Jednak Koreańczycy północni są pewni, że jest tylko jedna Korea. Każda mapa w szkole pokazuje zjednoczony kraj ze stolicą Pjongjang. Władza ustawodawcza i wykonawcza należy do Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, w którego skład wchodzi 687 osób wybieranych co 5 lat. Jeśli jedna osoba narusza prawo lub zostaje wysłana do obozu karnego, ma to wpływ na całą jej rodzinę. Dziadkowie, rodzice i dzieci mogą być wysłani z nimi do pracy. W Korei Północnej legalnie można palić marihuanę. W tym kraju nie jest on nawet klasyfikowany jako narkotyk. Według rządowych deklaracji 100% obywateli Korei Północnej potrafi czytać i pisać. KRLD jest oficjalnie republiką socjalistyczną, jednak panuje tam ustrój totalitarny, w którym rzeczywistą głową państwa jest najwyższy przywódca Korei Północnej i sekretarz generalny Kim Jong-un. Udział w wyborach jest obowiązkiem każdego Koreańczyka. Frekwencja wyborcza osiąga niemal zawsze 100%. Stając przed urną wyborczą, Koreańczycy mogą zagłosować tylko na jednego kandydata, a zagłosowanie przeciwko niemu jest praktycznie niemożliwe. Wielki wódz Kim Il-sen ma w swoim kraju status wiecznego lidera. W Korei Północnej w chwili obecnej jest zarejestrowanych do 25 000 pojazdów, co oznacza, że na 1000 mieszkańców przypada jeden samochód. Korea Północna jest z Koreą Południową oficjalnie cały czas w stanie wojny. W Korei Północnej żyje prawie 26 milionów osób. Północno-koreańskie miasto Pjongjang posiada największy na świecie stadion, na którym znajduje się 150 000 miejsc siedzących. Stadion służy do gry w piłkę nożną, lekkoatletykę i gry masowe. Za czytanie Biblii lub oglądanie filmów pornograficznych można zostać skazanym na karę śmierci. W dużych miastach kobiety nie mogą jeździć na rowerach, a noszone przez nie spódnice muszą zakrywać kolana. Na północno-koreańskich ulicach istnieje sygnalizacja świetlna, jednak zostaje ona dość często wyłączana, a ruchem ulicznym kierują policjanci. Fryzury są zatwierdzane przez najwyższego przywódcę w Korei Północnej. Można wybrać tylko spośród 28 zatwierdzonych fryzur. Ceny artykułów spożywczych są jednymi z najwyższych na świecie. Fryzury są zatwierdzane przez najwyższego przywódcę w Korei Północnej. Można wybrać tylko spośród 28 zatwierdzonych fryzur. W latach 90. wszyscy nauczyciele musieli nauczyć się gry na akordeonach. Obecnie wielu obywateli nadal specjalizuje się w tym instrumencie. Kraj ten zajmuje 3. miejsce na świecie pod względem ilości wymierzonych kar śmierci. Aresztowanie z byle powodu, brak rzetelnych procesów czy publiczne egzekucje są tutaj normą. Obowiązkowa służba wojskowa trwa 5 lat w armii i marynarce albo 3 do 4 lat w lotnictwie. Mieszkańcy Korei Północnej mogą kupić mięso tylko w dniach, kiedy wypadają święta państwowe. Bogata oferta telewizyjna w KRDL to aż 4 kanały. Każdy z nich jest oczywiście pod całkowitym nadzorem władzy. Ostatnim, uruchomionym w sierpniu 2015 roku, był kanał sportowy. W chwili obecnej władze planują zwiększyć ofertę programową o 50% do 6 stacji. Noszenie niebieskich dżinsów jest zakazane. Niebieskie dżinsy są zabronione, ponieważ uosabiają światowy imperializm. Można tylko nosić czarne, jednak niewielu obywateli może sobie na nie pozwolić. Turyści muszą zmienić swoje imperialistyczne spodnie, odwiedzając miejsca poświęcone przywódcom. Większość Koreańczyków nawet nie wie, że istnieje coś takiego jak prezerwatywy czy tampony. Na czarnym rynku również nie cieszą się popularnością.
Mieszkańcy Korei Północnej w domach nie mają dostępu do ciepłej wody. By wziąć ciepłą kąpiel, muszą odwiedzić łaźnię. Do ogrzewania domów używa się pieców do palenia drewna. Z elektrycznością też bywają problemy. W Korei Północnej nie ma McDonald's, Starbucksa ani żadnej innej popularnej sieci. Jedzenie na szybko można za to znaleźć w ulicznych kioskach z koreańskimi przysmakami. Dostęp do internetu jest mocno ograniczony. W Korei mają komputery i internet, a wszystkie 28 stron internetowych to propaganda. Do tego wszystkie zagraniczne strony są oczywiście zakazane. Zamiast Windowsa mają system operacyjny Red Star, a Wi-Fi w ogóle nie istnieje. Obcokrajowcy nie mogą posługiwać się ich walutą. Można płacić tylko w euro, juanach, wonach i dolarach, ale turystom nie wolno używać północno-koreańskiej waluty. Oprócz tego cudzoziemcy nie mogą kupować niczego w lokalnych sklepach, bo nawet wchodzenie do nich jest zabronione. W żadnym sklepie nie kupisz Coca-Coli. Oficjalnie mieszkania i domy nie są na sprzedaż. Dystrybucja jest zadaniem rządu, ale istnieje czarny rynek. Wtedy mieszkanie można kupić za około 80 tysięcy dolarów, a uciekinierzy utrzymują, że miesięczna pensja obywatela wynosi 4 tysiące dolarów. Kupno samochodu to przywilej bogatych i wpływowych obywateli. Cena pojazdu to około 40 tysięcy dolarów. W zasadzie nawet kupno roweru w Korei nie jest łatwe. Posiadacze 2 kółek również mają obowiązek rejestracji i nadania mu tablic. Telefony komórkowe nie są szczególnym wynalazkiem, jednak z lokalnej karty SIM można dzwonić tylko w granicach kraju. Jeśli urodzisz się w Korei Północnej, masz zakaz opuszczania kraju do końca życia. Co więcej, odwiedzanie krewnych w innym mieście wymaga specjalnego pozwolenia. Uprzywilejowani obywatele mogą wybrać się do Chin lub Rosji, jednak tylko i wyłącznie w celach zarobkowych. Rząd wybiera, gdzie będziesz żyć w zależności od Twojego poziomu w hierarchii. Ludzie mieszkający w stolicy uważani są za najlepszych. Buty na wysokich obcasach nie są dozwolone. Wyjątkiem są regiony graniczące z Chinami, gdzie można otrzymać chińskie szpilki na sprzedaż. Korea Północna jest oficjalnie krajem ateistycznym. Wszystkie formy praktyk religijnych są zabronione lub ściśle monitorowane przez rząd. Dlatego nie można kupić ani posiadać żadnych ozdób świątecznych, w tym choinek. Maszyna propagandowa Korei Północnej zabrania wszelkiego rodzaju zagranicznych mediów. Rząd i specjalne agencje kontrolują i monitorują to, co jest drukowane w prasie. Nie ma magazynów o stylu życia, a jedyne, które może przeczytać Koreańczyk z północy, to pisma o charakterze edukacyjnym lub politycznym. Bardzo niewielu obcokrajowców może występować w Korei Północnej. W związku z tym wejście na koncert ulubionego muzyka nie wchodzi w grę. Jedynym zespołem, który mógł wystąpić, był słoweński zespół Laibach. Zamiast tego ludzie mogą brać udział w koncertach lokalnych zespołów. Istnieje ograniczenie sprzedaży wszelkiego rodzaju urządzeń technologicznych. Kupowanie iPada firmy Apple jest po prostu niemożliwe. Jednak Korea Północna opracowała własny tablet PC, który może być substytutem dla wszystkich mieszkańców. Jeśli Twój dom albo mieszkanie się pali, przed ratowaniem czegokolwiek lub kogokolwiek z rodziny, w pierwszej kolejności musisz ratować zdjęcie przywódcy, bo jeśli tego nie zrobisz, możesz trafić do więzienia. By zamieszkać w stolicy, należy wystosować specjalne pismo do rządu, które określi, czy dana osoba jest godna zamieszkać w stolicy. Prawie 1 milion mieszkańców Korei Północnej posiada telefon komórkowy, nie mogą jednak wykonywać połączeń międzynarodowych. Jeśli ktoś złamie ten przepis, trafi do obozu pracy. Kalendarz używany w Korei Północnej zaczyna się od urodzin Kim Il-sunga, więc według nich jest teraz rok 111.